Witam wszystkich ponownie na moim kanale, tu Andrzej, Stefan Kłebek 9, Paweł, Karol Wanda. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zarobić końcówkę na kabel HiFlex 7, UltraFlex 7, który ostatnio zmieniałem do swojej anteny i samo założenie wtyczki jest bardzo proste i postanowiłem Wam je po prostu pokazać. Kupiłem to cały zestaw w lokalnym sklepie. Przy zakupie poprosiłem o odpowiednią wtyczkę od razu do kabla, żeby nie musieć ewentualnie szukać. Kupowałem to lokalnie. Udało mi się, że wszystko mieli na miejscu, a do samej wtyczki pan powiedział mi, żebym sprawdził sobie instrukcję na internecie, co również zrobiłem i bezproblemowo przez całą instalację przebrnąłem. Także zaraz to wszystko zmontujemy razem i zapraszam do oglądania. Ostatnio przyciąłem kabel do anteny drzwiami od balkonu, dlatego naszła okazja, żeby go zmienić od razu na coś lepszego, więc z H155 kilkumetrowego postanowiłem przenieść się na jakiś lepszy przewód. Ten przewód HiFlex 7 ma ogólnie dosyć dobre parametry, jest w zupełności wystarczający do moich potrzeb, szczególnie że przewodem dosyć często ruszam, ale to się również wiąże z przeróbkami w większości mojej instalacji. Dzisiaj będę zarabiał 2-metrowy odcinek przewodu pomiędzy moją anteną zasilaną na końcu, endfedem, co prawda ze skrzynką antenową, ale również potrzebuję taki odcinek przeciwwagi, można by powiedzieć, mimo tego, że jest uziemiona. 2-metrowy odcinek kabla koncentrycznego pomiędzy anteną a czołg balunem. Jak cała instalacja jest robiona z kabla HiFlex 7, tutaj mam nadzieję, że widzicie napis na ekranie, to i ten 2-metrowy kawałek powstanie. Możliwe, że nawet będzie okazja zabrać go w teren na jakieś zawody QRP, skoro lepszy przewód mamy, lepsza moc będzie mogła być promieniowana. Przewód kupiony, jak już mówiłem, w sklepie lokalnym, również i wtyczki, ale o instrukcję do montażu wtyczek musiałem sięgnąć do internetu. Montowałem je również pierwszy raz i niespodziewanie szybko i łatwo to poszło. Także przejdźmy może do przejrzenia sobie szybko instrukcji. Wydrukowana prosto z internetu. To, co tutaj widzicie, to na takiej stronie byłem, żeby zdobyć tą instrukcję. Instrukcja jest bardzo prosto opisana. Tutaj mamy nasz szteker, wtyczkę. Jest po niemiecku, co prawda, ale jest również po angielsku. Assembly instruction for our best UHF plug PL7 clamp. No, jak widać, identyczny przewód, który tutaj mam. Wszystko dokładnie opisane, jak to powinno się instalować, w jakiej kolejności, że po wydrukowaniu tej instrukcji, którą prawdopodobnie, jeśli będę mógł, udostępnię na swojej stronie internetowej, która jest jeszcze w budowie, ale pomału się rozwija, albo wrzucę link do producenta, żeby to przekierować. Fajną rzeczą w tej wtyczce jest to, że jak tu widzimy, ta metalowa część wchodzi pod ekran. Także chowa się w czarnej izolacji, w zewnętrznej izolacji razem z ekranem i po naciągnięciu tej gumki wszystko się ładnie zaciska. Jeśli obetniemy i wygładzimy zewnętrzne przewody ekranu, zewnętrzne druty ekranu, nie ma praktycznie możliwości na złe tego zarobienia. No jak tu widać, obcinają to takimi obcążkami. Ja posiadam również, ale użyję sobie do tego nożyczek elektrycznych. Dobrze się sprawują, są na tyle ostre, że wystarczają. Kolejny wymiar 17 mm samego gorącego przewodu kabla koncentrycznego. Włożyć to do środka, skręcić porządnie. Używam do tego zaciskowych szczypiec oraz klucza, który będę musiał jeszcze sięgnąć do skrzynki. Także po skręceniu ważnym jest, jak tutaj napisali nasi koledzy, please do never forget to check if there is a short circuit. Czyli za każdym razem po montażu takiej wtyczki trzeba sprawdzić, czy nie ma w środku zwartego przewodu, co mi się również zdarzyło.
Drobna nieuwaga, a przewód mógłby zniszczyć mi sprzęt. No. Szybkie przebrnięcie przez instrukcję. Możemy pomału brać się do dzieła. Jeżeli chcecie zobaczyć montaż tej wtyczki w wersji przyspieszonej, bez komentarza, zapraszam na koniec filmu. Tam wszystko w zakładkach czasowych pod filmem w opisie jest zaznaczone. Jeżeli chcecie pooglądać tylko sam montaż bez zbędnego komentarza, zapraszam do przeskoczenia dalej. Jak już sobie widzieliśmy na instrukcji, przygotowałem kilka przyrządów, narzędzi, którymi będę się posługiwał przy tym montażu. I zaczniemy od wtyczki. Wtyczka składa się z ilu elementów? Zaraz policzymy. Gold Contact. 1, 2, 3. Ale to się jeszcze rozbiera na ten element wsuwany do ekranu. I tutaj mamy dwa elementy, podkładka i gumowa uszczelka, element dociskający wszystko razem. Dobrze, jak widać wszystko się zgadza z naszej instrukcji. Przejdziemy do kolejnego kroku. Nałożyć to w odpowiedniej kolejności. Pierw na przewód idzie nakrętka, podkładka i guma w takiej kolejności. No i od razu 19 mm sobie odmierzymy zewnętrznej izolacji. Dziękuję, to na razie na bok. Kabel pod ręką. Nakładamy w odpowiedniej kolejności. To już jest fajne, że same elementy są tak dopasowane do kabla, że pomiędzy nimi a przewodem jest praktycznie minimalna przerwa. Następnie podkładka. To jest prawdopodobnie tylko po to, że kręcąc wtyczką, żebyśmy nie obracali niepotrzebnie całej gumy i jej obcierali, bo jak widać tutaj podkładka będzie się kręciła na tej wtyczce. No i odmierzamy 19 mm. Pi razy drzwi. Mamy 19. Od początku do tego momentu. Zaznaczone na przewodzie. Nie wiem, czy na kamerze to widać. Ja to wcięcie widzę. Za słabo. O, super, pięknie. Tak, jest to naprawdę dobrze dopasowane i nawet ten zewnętrzny czarny izolator schodzi dosyć problematycznie. No, o, proszę bardzo. Tylko jeden drucik wyszedł. A nie, wyszło ich trochę więcej. Nie patrzcie, nieładnie. Dobrze, izolacja zdjęta z przewodu. Przejdźmy do następnego kroku, którym jest wepchnięcie, w drugą stronę, wepchnięcie tego metalowego ustrojstwa do przewodu. Patrzcie, jakie to proste. To możemy trochę rozbełtać na boczki, żeby nam łatwiej było celnąć, wycelować tym metalowym elementem. On jest rozszerzalny, więc nie ma też problemu z nałożeniem go na sam rdzeń przewodu. Już praktycznie. I teraz musimy tylko go mocno wepchać do środka. Nie trzeba na to jakoś specjalnie dużo siły. I on wtedy ma w środku bardzo fajne połączenie z masą. W tym momencie
trzeba się pozbyć tych drucików. Można to obciąć nożyczkami, można to obciąć jakimś czymś, obcinaczkami, czymkolwiek. Przeczytajmy. Aha, oni sprzedają również specjalne obcinaczki do przewodów, to jest ich produkt i jest napisane w instrukcji, że ich obcinaczki można ich użyć korzystając z tego wewnętrznego pinu i nie ma wtedy możliwości, że przewód zostanie nacięty. Także fajna opcja, której niestety w moich nożyczkach nie mam, ale sobie w tym momencie obetnę nadwyżkę tych ekranu. Nie musi być idealnie przycięte, bo tutaj jeszcze dojdzie ta guma, która będzie to dalej dociskała. To sobie obkręcam, jak zawsze, każdy przewód, który robię, i teraz dosuwamy tą i to dociskamy jednocześnie. Wszystko jest ładnie spasowane, nie widać żadnego ekranu wystającego. Szczególnie, że to będzie schowane wewnątrz wtyczki. Dobrze. Zobaczymy, jak to zaraz będzie wyglądało. Posprzątam tu trochę. O, miedź wyrzucona. Możemy kontynuować. Kolejnym krokiem jest odmierzenie 17 mm. 18, 17. Długości naszego przewodu gorącego. Tutaj jest namalowane te ich obcinaczki. Chodzi teraz o to po prostu, żeby obciąć na długość wewnętrznego pinu centralnego, żeby nam to się fajnie wszystko skręciło. To obcinamy przy samej metalowej części, bo nie jest tam tu już nic w zupełności potrzebne, żaden ekran, żadna izolacja. Dobrze, przycięliśmy wewnętrzną izolację. Mniej więcej mierzymy 17. Jest prawie z 18, może nie będę się tak bardzo tym martwił. Założymy po prostu już wtyczkę. Teraz jest bardzo ważny, kluczowy element. Najlepiej, gdyby udało się w ogóle nie naruszyć struktury wewnętrznej żyły, bo będzie wtedy najłatwiej zamontować tą zewnętrzną część wtyczki. Mnie za pierwszym razem się nie udało tego zrobić tak jak teraz, jak to ładnie wygląda, przez co jedna z żył uciekła mi na bok, nie trafiając w środkowy pin i powodowała zwarcie. Musiałem całą wtyczkę rozkręcić, przelutować, bo tutaj jeszcze oczywiście trzeba zalutować i z powrotem złożyć. Także niepotrzebna praca, której można uniknąć, trochę bardziej się starając i kontrolując to, co się robi. Więc to, co w każdej wtyczce, trzeba teraz umieścić przewód środkowy środkowo w obudowie. Jeśli mi się nie uda tutaj, to zrobię to poza ekranem, ale pięknie się zmontowało. Teraz trzeba to skręcić razem. Dobrze pamiętam. O, przepraszam. Klucz tutaj to chyba była 14 i z mojej strony to tym sobie zacisnąłem. Ok. To się nie ma szans teraz ruszyć. A ja muszę zdobyć klucz. Niestety zmusza mnie to do opuszczenia mojego grejdołku. Do tego zaraz wracam. Trochę się pomyliłem. Klucz, który pasuje do
wewnętrznej tutaj tylnej nakrętki. To jest klucz numer 16 w systemie metrycznym. Możliwe, że to jest coś innego, że to jest trochę imperialny, bo jest ciut luźny, ale bardzo dobrze dopasowywuje się do tej wtyczki. Także ja to sobie dokręcę. To jest bardzo solidna wtyczka. Jedna z lepszych, jakie montowałem. No i również jeden z lepszych przewodów, jakie udawało mi się używać. No, widać z komentarzem. Zajmuje to trochę dłuższą chwilę niż bez. Mamy teraz założoną wtyczkę. W ciepłym ten przewód jest nawet dosyć elastyczny. Na zewnątrz w chłodzie robi się sztywny, jak nie wiem, już próbowałem. No, mamy w sumie teraz styczeń i przy -7 był bardzo sztywny, że tak powiem. Praktycznie nieelastyczny, ale teraz przy temperaturze pokojowej jest dosyć fajny, miękki, giętki, jaki powinien być. Nie wystaje nam za bardzo. Mógłbym to milimetr skrócić, ale myślę, że nie będzie problemu, jeżeli uda mi się to fajnie zalać zaraz cyną. Ale pierw sprawdźmy jeszcze, czy nie ma nigdzie zwarcia. Tutaj mamy ekran. Widać, że piszczy. I do żyły gorącej nie ma. Ani do przewodu, ani do metalowego pinu. Tylko jak dotknę obudowy, to piszczy. Dobrze. Z tej strony wszystko się zgadza. Przejdziemy teraz do lutowania. Jest fajnie skręcone. Przewód w ogóle się nie obraca we wtyczce. I jak widać, jest to mocno ściśnięte. Prawdopodobnie ta guma jeszcze uniemożliwia wpływanie wody do wnętrza samej wtyczki. Wykonanie wtyczki samej też jest bardzo dobre. Włączamy lutownicę i przystępujemy do lutowania. Nie mam tutaj zbytnio trzeciej ręki, więc będę musiał sobie radzić bez niej. Postaram się po prostu położyć ten przewód tutaj na blacie, miedzią do góry. O, przyłożyłem czymś ciężkim. Powinno się wszystko udać. Wróćmy sobie tak, żeby mieć do góry. To moja nowa lutownica. Nagrzewa się super szybko, już jest nagrzana. Teraz weźmiemy tylko cynę, której mi nie zostało jakoś dużo. Sygnalizuje, że będzie stygło. Dam sobie jeszcze trochę kalafonii do środka. Flux, jak to było po polsku. Nie pamiętam. Kalafonia. Pasta do lutowania. O, jedno albo drugie. I teraz poczekam, aż to się wszystko fajnie w środku tam rozgrzeje. Dosyć szybko to szło ostatnio. I ładnie mi się udało zarobić tam te wtyczki. Zobaczymy, jak stąd pójdzie. Już ładnie wszystko do środka wpływa. Postaram się jeszcze tą końcóweczkę tutaj przyciąć, skoro już jest wszystko ładnie zestygnięte. No i mamy idealnie na równo teraz. Widać, wtyczka jest w środku. To jest kamera oblana cyną. I zobaczymy, jak nam będzie pasowało do mojego gniazda.
Tak bezproblemowo zarobioną wtyczkę można użytkowywać z tym przewodem. Zapraszam teraz na montaż drugiej w przyspieszonym tempie, w sensie bez komentarza, tylko tempo będzie normalne. Zobaczymy, jak szybko mi się to uda. Również przetestujemy ją na zwarcie i jak to będzie działało. Także do dzieła.
Dobrze, jesteśmy po montażu obu wtyczek. Na próbę jedna i druga wtyczka na drugim końcu przewodu. Z ciekawości zmierzymy jeszcze rezystancję. No i od razu, czy nie ma nigdzie zwarcia. Bo było 49,9, jeśli dobrze pamiętam. No, równo 50. No tak, przewód może wprowadzać jakąś rezystywność. No, także zwarcia nie ma. Pokazuje bardzo dobrze parametr. To już się nam nie będzie potrzebne. Wtyczki obie mamy zarobione. Są masywne, są dosyć ciężkie. Nie jest to przewód terenowy, nie jest to przewód portable, ale wtyczki udało się założyć w około 10 minut. Sztukę, może przy większej wprawie udałoby się to zrobić dużo szybciej. Ta mi się wydaje, że została przeze mnie trochę lepiej zrobiona niż ta, przy której przycinałem przy pierwszej górę, ponieważ tutaj się głębiej chowa, ale nie widzę żadnych nieprawidłowości chyba w lucie. Ani w jednej, ani w drugiej. Otwory te są na tyle grube, że zmieściłby się dużo grubszy przewód. Te otwory są na tyle duże, żeby się te przewody grubsze pomieściły tam. Ale postarałem się je wypełnić cyną. Nie wiem, czy w kamerze będzie widać, że one są tam dookoła oblane. No, tak czy inaczej, mam nadzieję, że komuś z Was ten poradnik się przydał i uda się Wam zarobić końcówki na tych przewodach. Ja za uwagę dziękuję i zapraszam do komentowania. Od niedawna mam również założone kanały wsparcia na Patronite czy Kup mi kawę, także zapraszam również do udziału. Byłoby to dużą pomocą w tworzeniu kolejnych filmów, bo wiadomo, trzeba pogodzić hobby z pracą, a niestety to jest moim hobby. I byłoby miło, gdybyście się zdecydowali wesprzeć mnie. Pomału tworzę też stronę internetową, na której będę umieszczał może takie właśnie poradniki, informacje, jak sobie radzę z podobnymi problemami. A za uwagę dziękuję i pozdrawiam 73. Do usłyszenia.